Yubisaki to Renren. Anime ocenione na 8,21 przez lekko ponad 130 000 osób. Anime ma 12 odcinków i było emitowane w okresie 6 styczeń 2024 do 23 marca 2024. Producentami są Mainichi Broadcasting System, Kodansha, NBC Universal Entertainment Japan i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy historia mnie jakkolwiek zaciekawiła? Czy problem w postaci głuchoniemej osoby został tu dobrze przedstawiony? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Z anime, które nie pamiętam kompletnie jak poznałem, ale obstawiam, że jakieś shorty na YouTube lub na TikToku. Nie wiedziałem w sumie czego się spodziewać, bo nawet opisu za bardzo nie przeczytałem, a jedynie plakat mnie zaciekawił, więc wziąłem się za ten twór i go ukończyłem. O czym w ogóle jest to anime? Yubisaki to Renren to anime opowiadające o dziewczynie na studiach Itosei Yuki, która od urodzenia jest głuchoniema. Posługuje się ona językiem migowym i jak sama przyznała, jedynie stara się mówić wśród rodziny. Już na początku pojawia się problem, gdy obca osoba pyta ją o drogę, lecz ta nie jest w stanie dokładnie zrozumieć po ruchu warg, co dana osoba mówi. Z opresji ratuje ją srebrnowłosy przystojniak Nagi Itsuomi, który również jest studentem i to na jej uczelni. Gdy ten jej pomógł, ta, jeśli dobrze pamiętam, napisała podziękowania na telefonie i mu pokazała. Ich drogi chwilowo się rozeszły, ale było to spotkanie, które sprawiło, że historia w tym anime właśnie się zaczęła. Bo anime to romans, który opowiada o zbliżeniu tej dwójki mimo pewnych trudności w komunikacji, lecz nasz bohater jest zdeterminowany, by się nauczyć języka migowego, bo chciał bardzo poznać świat Yuki, czyli świat bez dźwięków. Mamy tu również innych bohaterów, przyjaciół naszej dwójki, którzy spory wkład mają w ich życia, bo jedni wspierają i zachęcają do działania, a niektórzy troszeczkę się wtrącają i utrudniają pewne sprawy. Przez co momentami dzieją się tu zabawne rzeczy, bo ten twór jest także komedią i prócz słodkich i romantycznych momentów są tu również zabawne sytuacje. W głównej mierze jednak jest to romantyczna opowieść między naszą Yuki a Itsuomim i przyznam jedną rzecz, która mnie zaskoczyła w tym anime. Jest to chyba jedna z najbardziej romantycznych, niewinnych i pięknych historii, jakie oglądałem. Nie ma tu w sumie zboczonych momentów, jakichś głupich nieporozumień, które są dwuznaczne, czy odkrywanie za dużo ciała. Tego w tym tworze nie ma. Dlatego właśnie niesamowicie wkręciłem się w ten tytuł, bo choć ja sam jestem raczej chamem, prostakiem i nie jestem za bardzo romantykiem, to potrafię ogromnie docenić takie piękne historie, bo nasza bohaterka przez swoją niepełnosprawność ma problemy z odnalezieniem się w życiu, czy bywa, że ma niską samoocenę, aż tu nagle pojawia się nasz przystojniak i wywraca jej życie do góry nogami. Bo ten nie dość, że dla niej uczy się języka migowego, to i robi różne gesty, które ją pocieszają, pomagają i dzięki którym czuje się ona lepiej. No i też on sam się bardzo otwiera na takie rzeczy, bo z tego co mówił jego kuzyn, to ten stronił od związków czy emocji. Zresztą od jednej z bohaterek to wręcz ucieka, gdy ta proponuje zostanie u niego na noc i zrobieniem wiadomo czego. Jej pozwolił zostać na noc, a sam uciekł do mieszkania swojego kuzyna. Romantyk jak cholera. Jak mówiłem, są tu też inni bohaterowie i między nimi też są wątki romantyczne, jak chociażby między wcześniej wspomnianym kuzynem Itsuomiego, czyli Kyo Yanagi, a przyjaciółką naszej Yuki, czyli Fujishiro Rin. Wraz z kolejnymi odcinkami wychodzą nowe smaczki i ciekawe akcje, więc są tu też momentami akty zazdrości czy dramy między bohaterami, więc nie nudziłem się przy tej produkcji. Jest tu naprawdę spora dawka emocji, bo jest radość, śmiech, zauroczenie, ale są też akty zazdrości, kłótnie, smutki czy wątpliwości. I wszystko to mnie pochłonęło i oglądałem odcinek za odcinkiem, bo z pewnymi sprawami czy relacjami nie miałem wątpliwości jak się potoczą, ale bywały takie, że zastanawiałem się czy to się w ogóle uda. Co rzadko przyznaję czy zauważam to ścieżka dźwiękowa. Mało jaki twór zwrócił moją uwagę ze względu na muzykę, bo jestem dość wybredny, ale tutaj kawał dobrej roboty, bo zarazem spodobała mi się muzyka z intro, ale i w trakcie samego tworu muzyka była naprawdę piękna i dopasowana do sytuacji i ani razu nie pominąłem wstępu, co jest dla mnie sporym osiągnięciem, bo zazwyczaj przesłucham w pierwszym odcinku i potem pomijam.
Czy produkcja ma jakieś wady? Nie doszukałem się żadnych. Oglądało mi się to naprawdę przyjemnie, postacie nie były dla mnie denerwujące, było wiele momentów chwytających za serce i całość tworu to jedna z piękniejszych historii miłosnych, jakie widziałem. Nie wiem, czy będzie kontynuacja tego anime, bo z tego co patrzyłem, to jest dalsza historia w mandze, ale czy producenci postanowią pociągnąć to dalej w tej formie? Tego nie wiem, czas pokaże. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Naprawdę piękna historia, w której zawarty jest ciężki wątek w postaci osoby niepełnosprawnej, która boryka się z problemami komunikacyjnymi, przez co ta historia jest nie tylko niesamowicie romantyczna, ale i edukuje, z czym mogą borykać się osoby z takimi problemami. Niesamowita fabuła. Audio. Jak wspominałem, rzadko kiedy moją uwagę zwraca muzyka w anime, ale w tym przypadku udało im się to idealnie, więc muzyka w formie intro, jak i w samej historii jest genialna. Kreska. Naprawdę pięknie wykonane postaci i otoczenie. Momentami jest uproszczona forma, głównie w chwilach komediowych, ale gdy są konkretne kadry, chociażby romantyczne, to postaci jak Yuki są niesamowicie podkreślone i posiadają wiele detali. Kawał dobrej roboty. Podsumowując, Yubisaki to Renren to kawał naprawdę pięknego anime, do którego prawdopodobnie kiedyś wrócę i chciałbym, aby była kontynuacja. Romantyczne gesty, wsparcie, pomoc i troska, jaką obdarzył główny bohater naszą Yuki, jest niesamowita. Ten gość wydawał się bardzo chłodny i stonowany na początku, ale potem pokazał swoją wrażliwość i była ona czymś cudownym. Tak samo nasza różowowłosa bohaterka, mimo trudności to potrafiła znaleźć wspólny język ze swoją drugą połówką i oglądało się to przyjemnie oraz poruszyło moje serduszko, a to takie łatwe nie jest, szczerze mówiąc. Ogromnie polecam ten twór, bo to cudowna historia i myślę, że jeśli ktoś jest wrażliwą duszą, to może nawet się trochę wzruszy. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!